Jesteś wzrokowcem i zastanawiasz się, jak powinieneś lub powinnaś uczyć się języka obcego? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś lub trafiłaś. Witam Ciebie na kolejnym językowym spacerze. Nazywam się Konrad Jerzek-Weldobosz i dziś opowiem Ci, jaka metoda jest najlepsza dla wzrokowców i powiem Ci, że pewnie się nie spodziewasz, o co chodzi. A zatem zacznijmy. Jesteś wzrokowcem. Lubisz widzieć to, czego się uczysz. Lubisz patrzeć na słowa, lubisz patrzeć na obrazki, lubisz oglądać różne rzeczy i zastanawiasz się, czy powinienem w takim razie na przykład dużo czytać, czy może muszę dużo pisać, czy muszę patrzeć na jakieś, nie wiem, jak tworzę sobie fiszki, czy powinienem mieć mnóstwo obrazków. Jest to bardzo dobre pytanie, ale zacznijmy od jednej ważnej rzeczy. Wiesz co? Tak naprawdę ta teoria o tym, że jesteśmy wzrokowcami, gdy się uczymy, bądź słuchowcami, że uczymy się poprzez słuchanie, to jest tylko teoria i nie ma na nią żadnego potwierdzenia naukowego. Nie ma żadnych badań, które by mówiły, że są ludzie, którzy lepiej się uczą słuchając, a są inni, którzy wolą widzieć, patrzeć. To jest ciekawe, ale myślisz sobie, nie, ale ja na pewno jestem wzrokowcem. I tutaj podpowiem Ci, wczoraj wyczytałem, że jest nawet nagroda $5000 dla kogoś, kto udowodni, że ta teoria jest prawdziwa. Więc jeśli jesteś przekonany lub przekonana, że jesteś wzrokowcem, zgłoś się, pieniądze czekają, możesz wziąć udział w badaniach i wykazać, że coś takiego jak bycie wzrokowcem to fakt. No właśnie, ale wydaje mi się, że ciężko będzie to udowodnić, bo wiesz co? Każdy z nas jest wzrokowcem, każdy z nas jest słuchowcem. I prawdę mówiąc, naszego ojczystego języka uczyliśmy się wszyscy jak? Poprzez słuchanie, mówienie, kontakt i nie widzieliśmy specjalnie nic napisanego. Jeśli uczyliśmy się pisać, no to robiliśmy to dopiero, gdy mieliśmy, nie wiem, 5, 6, 7 lat, czyli gdy już dość dobrze w tym języku mówiliśmy. No właśnie, ale jedna ważna rzecz. Wzrokowcy w takim razie, czyli wzrokowcy to wszyscy my jesteśmy wzrokowcami, wszyscy jesteśmy słuchowcami, więc tak naprawdę metoda, którą powinieneś lub powinnaś stosować w nauce języków jest dokładnie taka sama jak w przypadku innych osób. Prosta odpowiedź. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Gdy uczymy się języków, rzeczywiście jest coś takiego jak style uczenia się. Ja długo zastanawiałem się, dlaczego na przykład, gdy idę na zajęcia z jakimś nauczycielem, to niektóre zajęcia mi się podobają, a inne nie. Na przykład miałem kolegów, którzy uwielbiali na przykład lekcje z native speakerem. I mi nie przeszkadzało, że nic nie rozumieją albo że mało rozumieją. Cieszyli się tym, że mogą mieć kontakt z tą osobą. Ale pozostali koledzy w klasie byli spanikowani. Oni chcieli wszystko sobie zapisać, przeanalizować, zrozumieć każde słowo. I być może należy do innej z tej kategorii. Na szczęście znalazłem bardzo ciekawe badania naukowe Davida Kolba. On opisuje to, jak uczymy się czegokolwiek. Nie mówi o językach, mówi bardziej o ogólnym uczeniu się. I przechodzimy przez taki cykl uczenia się. Najpierw widzimy, że jest jakaś nowa umiejętność, którą może warto byłoby poznać. Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem i patrzysz, widzisz, że ludzie jeżdżą na rowerach. Wow, coś fantastycznego. Też chcesz tak robić i obserwujesz, jak oni to robią. Trzymają kierownicę, jadą, pedałują, patrzą przed siebie. Gdy skręcają, na przykład podnoszą rękę, lewą, prawą i tak dalej. I zaczynasz obserwować. Drugi etap to jest analiza. Zastanawiasz się, jeśli robię to tak, na przykład, to zahamuję. A jeśli tutaj będę szybciej pedałować, to będę szybciej jechać. Czyli analizujesz sobie, jak ta umiejętność funkcjonuje. No i co się dzieje dalej? Siadasz na rower. Czyli ten trzeci etap to jest taka praktyka. Siadasz, przewracasz się, znów próbujesz. Być może mama albo tata ci pomagają, ale próbujesz jeździć. Nie jesteś w stanie jeszcze dobrze jechać. Jeśli przejdziesz 1 metr, 2 metry, to super, ale metodą prób i błędów zaczynasz się uczyć. I czwarty etap to jest etap praktyki,
czyli jeździsz coraz więcej, zaczynasz jeździć bez trzymanki, z zamkniętymi oczami. Teraz coraz więcej osób z telefonem w jednym ręku, a w drugim ręku z tabletem. Ludzie tak robią, ale to wymaga praktyki. I co się dzieje? Nagle ten cykl uczenia się wraca do początku i widzisz nową umiejętność. Wow, ludzie jeżdżą na jakichś rampach, w jakimś skateparku na rowerach. Też chcę się tego nauczyć. I ta umiejętność się rozwija. Cały czas dodajesz coś nowego i cały czas przechodzisz przez ten cykl uczenia się. I wiesz, co jest ciekawe? Każdy z nas preferuje jeden z tych 4 etapów. I to samo dzieje się w nauce języków obcych. Przechodzimy przez cały ten cykl i jesteśmy tak jakby odzwierciedleniem jednego ze stylów uczenia się, które są przypisane do każdego z tych etapów. Ja tym stylom nadałem nazwy żywiołów. Mamy 4 żywioły, 4 etapy, a zwłaszcza, że te żywioły, one są podobne troszeczkę do tego, o co w każdym stylu uczenia się chodzi. A zatem mamy pierwszy żywioł wody. To są ludzie, którzy lubią obserwować te nowe rzeczy, ale cieszą się, gdy są z tym związane jakieś emocje. Bardzo często to są takie artystyczne dusze, lubią słuchać muzyki, oglądać filmy, rozmawiać z innymi, ale nie są za bardzo aktywne w rozmowie, dużo słuchają. To są ludzie, którzy są dobrymi słuchaczami, którzy mają dużo empatii w sobie. I oni bardzo lubią skupiać się najpierw na tym, żeby obserwować to, co jest nowe. W przypadku uczenia się języków lubią na przykład dużo słuchać. Kolejny, drugi styl uczenia się to ziemia. To są ludzie bardzo analityczni. Oni siedzą, obserwują i starają się analizować, rozpisują sobie wszystko. Nie lubią czuć się niepewnie. Uwielbiają, gdy rozumieją każde słowo, każdą zasadę, każdą strukturę. Oczywiście możesz się domyślać, że czasami w nauce języków jest im trudno, no bo jak skaczesz na bungee i to nie możesz kontrolować wszystkiego, prawda? I podobnie jest, gdy mówisz w języku obcym. Ktoś powie, ty nie zrozumiesz, nie wiesz jak coś powiedzieć, popełniasz błąd, jest to bardzo stresujące, ale z drugiej strony te osoby najlepiej rozumieją zasady danego języka, bo uczą się, analizują je i starają się później wcielać je w praktyce. Są też ludzie, których przypisuje do żywiołu powietrze. Ci ludzie, oni lubią uczyć się poprzez ćwiczenia, poprzez praktykę. Tworzą sami własne zdania, ćwiczenia. Jeśli miałeś bądź miałaś takiego kolegę w klasie, który uwielbiał wypełniać wszystkie ćwiczenia, na przykład w zeszycie czy w książce, to jest być może to właśnie osoba, która jest powietrzem, a może ty jesteś właśnie taką osobą. To są ludzie, którzy bardzo dużo ćwiczą, bardzo dużo eksperymentują. No i jest też 4. żywioł, czyli ogień. To osoby, które uwielbiają dużo mówić, lubią dominować w rozmowie, zadają mnóstwo pytań, uczą się poprzez praktykę. Dla nich teoria to jest dość duży problem. I czasami widzę to po uczniach, że jedne osoby uwielbiają długie wyjaśnienia gramatyczne. To jest właśnie ziemia. Czasami powietrze, gdy jeszcze jakieś ćwiczenia damy im do tego. Natomiast ludzie, którzy nienawidzą gramatyki, to bardzo często są właśnie osoby, które mają ten styl uczenia się ogień, bądź też woda. Bo jedni lubią więcej mówić, drudzy lubią więcej słuchać. Ale wiesz, co jest najważniejsze? Żeby dobrze nauczyć się języka, musisz tak naprawdę przejść przez cały ten cykl, czyli musisz stać się 4 żywiołami naraz. I jest to bardzo trudne. I czasem niektóre na przykład kursy, czy niektórzy nauczyciele bardziej nam odpowiadają, bo oni pracują, czy wykorzystują ten styl, który jest ci bliższy. Jeśli lubisz na przykład uczyć się gramatyki, to nauczyciel, który będzie ci rozrysowywał wszystko na tablicy, będzie twoim ulubionym. A jeśli lubisz dużo mówić, uczyć się poprzez praktykę, to będziesz uwielbiać nauczyciela, który przyjdzie i powie: pogadajmy sobie, co u was słychać, opowiedzcie mi coś ciekawego. Prawda? Czyli każdy z nas troszkę wybiera. I rzeczywiście, jeśli skupiasz się na tym, co jest tobie bliższe, to bardzo często jesteś w stanie dużo osiągnąć. Jeśli jesteś ogniem i zaczynasz od gramatyki, to najczęściej się zdemotywujesz i nie będziesz chcieć już kontynuować. A jeśli jesteś ziemią, to właśnie nauka gramatyki na początku i później rozwijanie jej dalej może być dla ciebie dobrym rozwiązaniem. No ale tutaj są różne podejścia, różne pomysły. Jeśli ciekawi cię, jak ty
powinieneś lub powinna się uczyć, to zachęcam Cię do tego, żeby zerknąć w opisie. Jest link do testu, który możesz zrobić, żeby zobaczyć, którym z tych żywiołów jesteś. Czasami możesz już czuć, ja na pewno jestem wodą i to jest osoba dokładnie tak jak opisałeś wodę, to jestem ja. Ale czasem może być troszkę tak na pograniczu stylów, różnie. Zobacz, który jest Twój styl dominujący i gdy wypełnisz test, możesz też zapisać się na darmowy kurs, w którym w kilku mailach wyjaśnię Ci, jak powinieneś czy powinnaś się uczyć. Zależnie od tego, jaki jest Twój cel, czy jesteś na początku nauki, czy na trochę wyższym poziomie, znajdziesz tam odpowiedź na to pytanie. Także zachęcam Cię do tego, żeby zrobić test, zapisać się na ten mini kurs i oczywiście uczyć się skutecznie. Pamiętaj oczywiście najważniejszą rzecz na dzisiaj. Nie ma czegoś takiego jak wzrokowcy. Nie jesteś wzrokowcem. Albo właściwie każdy z nas jest wzrokowcem, więc nie ma to znaczenia, jak się uczysz. Znajdź raczej taki sposób, który będzie bliższy Twojemu prawdziwemu stylowi uczenia się, czyli Twojemu wewnętrznemu żywiołowi. A na razie pozdrawiam Cię tutaj z tej ośnieżonej zielonki. Dzisiaj jest bardzo pięknie, biało, cudownie. Jeśli wideo Ci się podobało, koniecznie po pierwsze napisz w komentarzu, jaki jest Twój żywioł. Po drugie, zasubskrybuj kanał, polub to wideo i oczywiście pamiętaj o najważniejszej rzeczy. Nie ucz się słówek, ucz się zdań.